ta mama, która nie dała wystarczająco, ona dała i tak więcej, o parę procent w stosunku do tego, co sama dostała. Wycofanie się w miłości, czyli zgadzam się na to, że ty się nie zmieniasz, natomiast jednocześnie stawiam takie granice, które nie pozwolą ci więcej mnie ranić. Co do tej pory ci się przytrafiło, łącznie z tymi trudnymi relacjami, one miały jakiś sens. Co do tej, my wszyscy jesteśmy stworzeni do życia w lekkości i w obfitości, tak? To jest to pragnienie serca, bardzo podobne mamy ze sobą, tylko jaka jest droga, jaki scenariusz dojścia, to już nie nasza sprawa. Możesz się czymś podzielić, ale już się nie rozdajesz. Przestajesz się rozdawać. Jakby wracając do siebie po tych trudnych, różnych doświadczeniach, gdzie każdy ci mówił, co masz robić, to dzisiaj to ty jesteś tym guru w takim sensie pozytywnym i nie egoistycznym, takim egocentrycznym, ale w takim zdrowym znaczeniu, no bo kto ma ci powiedzieć, co jest najlepsze dla ciebie? No, dużo osób szuka właśnie takiego potwierdzenia, że od kogoś, kto się wydaje mądrzejszy, bardziej zaawansowany w tym, co robi, taka osoba, która osiągnęła dużo więcej, żeby ktoś mógł zobaczyć w nas to, co my nie widzimy. Na temat możesz powiedzieć? Kłamstwa, którymi żyjemy, Johna Fredericksona. To jest książka twórcy nurtu psychoterapeutycznego, krótkoterminowej psychoterapii psychodynamicznej, tak zwanej ISTDP. I on demaskuje kłamstwa, którymi my żyjemy, którymi pozwalamy się karmić. I tak jak zanim zaczęłaś nagrywać, to żeśmy sobie o tym rozmawiały, bo to jest książka, która w podtytule ma, słuchaj, jak zmierzyć się z prawdą, zaakceptować siebie, zmienić swoje życie. Zmierzyć się z prawdą o sobie, czy prawdą, którą nas karmiono? Zawsze światło na siebie, nie? Okay. No bo my musimy się zmierzyć i z prawdą o sobie i musimy się zmierzyć z prawdą o innych. Czyli musimy zmierzyć się z tym, jakie życie jest, jakie osoby są i uznać z jednej strony, że to, co się nam przydarzyło, możemy rozstrzygać w kategorii na przykład dobra lub zła, ale nie zatrzymywać się nad tym. Czyli jeśli doświadczyłaś takiego olśnienia, że żyłaś iluzją, że ktoś nie jest taki, jak ci się wydawało, tylko przypisałaś mu cechy, które chciałaś w nim zobaczyć, no to boli. Ale to też powoduje, że ty możesz, Kasia, każda z nas, nie, może wrócić do prawdy o tym, jak jest. Bez chęci zmieniania innych. No bo taką pierwszą reakcją jest właśnie, że ktoś może widzieć coś w drugiej osobie, że prawdopodobnie jakiś jest problem, że może ta osoba bardziej powinna popracować nad swoim gniewem, może żeby bardziej przemówić do rozumu, że też może ranić i nie chcesz się konfrontować z taką osobą, chcesz po prostu dobrze ułożyć taką relację, no ale jak się okazuje, że ta osoba nie chce współpracować, nie chce nic zmieniać, nie widzi niczego złego w swoim zachowaniu, to właściwie człowiek czuje się taki bezradny, bo to jest jedyne, co przychodzi mu do głowy, że ja chcę naprawić ciebie, trochę siebie i jednocześnie naszą relację, jakakolwiek by to relacja nie była, czy to jest relacja partnerska, czy z kimś z rodziny, między jedną kobietą i drugą kobietą na przykład, między matką a córką, między córką a wnuczką na przykład. I w tym momencie się zatrzymujemy, że ta osoba stawia opór i ona tak naprawdę nie chce się zmieniać, a dalej to zachowanie rani. I pytanie, czy wtedy się najlepiej wycofać, czy coś jeszcze z relacji całkowicie dla własnego bezpieczeństwa, jeżeli ona nas wcale nie karmi, nie przyprawia o miłość, o radość. Nie jest to relacja wznosząca, tylko ciągnąca w dół. Każdy z nas, Kasia, każda z nas ma ma wybór, tak? I czasami te wybory są bardzo trudne. Jeśli te doświadczenia, o których ty mówisz, dotyczą relacji bliskich, no właśnie matka, córka, czasami przyjaciel, przyjaciółka, a czasami są to relacje romantyczne. Tu są dwie rzeczy, które muszą się zadziać. Pierwsza to trzeba się zmierzyć z tą prawdą, która boli i ona polega na tym, że ktoś ci krzywdzi, a ty na to zezwalasz, to nikt nie przekroczy granic, jeśli mu na to nie pozwolisz, to jest pierwsza rzecz. A druga, i to jest kawałek dla nas, jak odkrywamy tę prawdę, nie mamy prawa mówić, jak ktoś ma żyć. Nie możemy, mimo że bardzo nam zależy na tym, żeby ta relacja była piękna, bo kochamy tę osobę, tak? Każda córka kocha swoją mamę, ale też ma prawo wyboru, czy pozwoli jej się na przykład dalej krzywdzić. To jest ten ból. I czasami największą miłością do takiej osoby
jest wycofanie się w miłości, czyli zgadzam się na to, że ty się nie zmieniasz, natomiast jednocześnie stawiam takie granice, które nie pozwolą ci więcej mnie ranić, bo ty nie należysz do mamy. Mama, dam ci ten przykład tej mamy, bo to są chyba najtrudniejsze relacje. Mama dała tyle, ile miała. Tak? Nam się może wydawać to niewystarczające, ale jeżeli włączymy w tą perspektywę na przykład, nie chcę mówić historyczną, ale lata wstecz, to być może ta mama, która nie dała wystarczająco, ona dała i tak więcej, o parę procent w stosunku do tego, co sama dostała. Tak? Czyli może moja babcia dała jej jeszcze mniej. Tak? Ona dostała 5% od swojej mamy, a tobie dała 8%. I bierzesz te 8, tak? I jesteś wdzięczna i nie jesteś w stanie, jakby nie koncentrujesz swojej energii na tym, żeby ją zmienić. Po prostu stajesz gdzieś z obok, nie wycofujesz miłości do niej. Jak ja sobie sprawdzam, czy nie wycofuję miłości, czy wyszłam z tego etapu złości, bo on też jest gdzieś potrzebny, to sprawdzam, czego jej życzę w życiu. Nie takiej osobie. Czy jej życzę pomyślności, czy ja bym chciała, żeby była szczęśliwa. I dla mnie to jest taki papierek lakmusowy na to, jaką ja mam intencję do tej osoby. Natomiast widzę bardzo dokładnie, że na przykład przebywanie i podtrzymywanie pewnej formy dialogu prowokowanej przez tą osobę mnie nie karmi. Jeśli taka osoba ma na przykład skłonność do obgadywania, do rozsiewania plotek i dotychczas myśmy byli takim głuchym słuchaczem tego wszystkiego, a wiemy, że to jest niespójne z naszymi wartościami, to się z tego wycofujemy. I możemy zrobić to na różny sposób, tak? Możemy mu powiedzieć jej wprost. I to się może często spotkać z oporem, kiedy próbujemy kogoś skonfrontować z tym, to jest dla niego trudne, a możemy po prostu wyminąć tą nie mówiąc wprost, podziękować i chronić jakby siebie i swoje granice. To jest bardzo trudne. Więc zanim do tego etapu dojdzie, no to też ten etap odkrywania tych kłamstw, tak jak John Frederickson napisał w książce, jest etap złości, zaprzeczania. To są normalne etapy żałoby, bo umierająca iluzja, czyli strata, jest dokładnie tym samym procesem. I czasami proces żałoby, utraty iluzji, jeśli nie zostanie w sposób świadomy przeżyty, i to może się rozciągnąć w czasie. Czasami ten proces żałoby, która rzeczywiście odchodzi z tego świata, jest łatwiejszy, bo tej osoby jakby już nie ma. A w momencie, kiedy pryska iluzja, a ona dotyczyła jakiejś relacji osoby, która istnieje, to jest bardzo trudno się z tym pogodzić. I pierwszy punkt, który jest, to akceptacja. Czyli mamy do czynienia z odkryciem, że całe życie byliśmy zapewniani, że to jest miłość, a to była kontrola. Tak. To jest nasze odkrycie, że jednak to tak nie powinno wyglądać. Tak. I pierwsze, co może przyjść do głowy, to jaki jest pierwszy etap właśnie? Zaprzeczanie? Może się tak powiedzieć. Szukanie informacji, szukanie potwierdzeń, czy na pewno nie zwariowałam, czy na pewno mi się nie wydaje, a może przesadzam, a może w ogóle nie powinnam się tym zajmować. No ale to zauważyłam i coś w środku, intuicja podpowiada, że trzeba się na tym temacie zawiesić, więc pierwszy etap, jaki jest? No właśnie to, co powiedziałeś, niedowierzanie. Taka trochę walka ze sobą, tak? To Boże, czy ja zwariowałam, czy ze mną wszystko jest okej? Trzeba przyjąć i teraz uwaga, żeby za bardzo nie wchodzić w struktury psychologiczne, czy jakkolwiek inne tej drugiej osoby, my potrzebujemy domknięcia pewnych rzeczy w umyśle. Czyli jeżeli widzimy, że coś nam się rozkracza w relacjach, na których nam zależy, to mamy taką potrzebę zrozumienia, żeby ją domknąć, nie? Żeby ona nas puściła. I jeżeli mamy do czynienia z relacją, której nie da się naprawić, bo druga strona nie widzi, no jakby nie ma tej perspektywy tych samych poziomów. Co mówiłam wcześniej, że jednak widzimy, że jest problem, komunikujemy go, ale nie ma chęci podjęcia współpracy, żeby jedna i druga strona coś zmieniła, żeby można było ten problem spolerować i po prostu zażegnać. Tak, jakby nie ma przestrzeni, tak? Jakby są różne poziomy. Tak często się też dzieje w małżeństwach, że jeśli jedna osoba zaczyna pracować nad sobą, zaczyna rozkruszać to swoje ego, a druga zostaje na dole, to zaczynają się zgrzyty. Natomiast żebyśmy my mogły ruszyć dalej, to musimy to dostrzec, musimy zdjąć iluzję tego, że mamy wpływ na to, żeby zmienić tą osobę i przyjąć ją z tym wszystkim, z czym ona jest. I możemy to zrobić, jeżeli tam rzeczywiście zauważymy jakieś zachowania takie narcystyczne, o których powiedziałaś, no to nikt nie poszedł sobie do sklepu i nie wybrał w dniu urodzin takiego zaburzenia na przykład.
No bo jakby powody, dla których ta osoba się zachowuje, mogą być różne. Ciebie, mnie nie było w momencie, kiedy te różnego rodzaju destrukcyjne schematy ta osoba nabyła. Nikt ich sobie nie wybiera, nie poszedł sobie do sklepu i nie powiedział, tak? Zobacz, to trochę uwalnia taką osobę z pełnej odpowiedzialności, a tobie pozwoli zaakceptować ją taka, jaka jest. Można sobie też przyjąć taką perspektywę, że wszechświat, okoliczności, że wszystko, co do tej pory ci się przytrafiło, łącznie z tymi trudnymi relacjami, one miały jakiś sens. Nie wolno tego pytania zadawać sobie zbyt wcześnie, bo ono, jeśli przyjmiesz założenie, że ze wszystkiego wyprowadzane jest dobro, ono ma cię czegoś nauczyć o sobie, czyli zwrócić uwagę na coś w tobie, dzięki czemu ty się rozwiniesz, a potem jeszcze inne osoby się rozwiną, to nabiera innego sensu. Ja dam taki przykład. Jeśli ktoś urodził się w rodzinie, która posiadała jakieś dysfunkcje związane z uzależnieniem, czy na przykład z zaburzeniem, czy z chorobą psychiczną, jakby osoba, która trafia do tej rodziny, niespecjalnie ma wybór, tak? Ona w niej żyje, narastają te różne mechanizmy. I co? I zaczyna proces, ponieważ cierpienie jest duże, ponieważ widzi, że można inaczej, no to chce żyć inaczej i zaczyna pomału docierać do niej, że obraz świata, jaki sprzedała jej ta rodzina, nie jest do końca taki, jaki jest. I zaczyna tak dochodzić do siebie, zaczyna wchodzić na tą drogę do siebie. I wówczas pojawia się taki moment, który jest też potrzebny, zezłuszczenia się, no bo będąc w relacjach z takimi osobami, no tam jest też dużo takiego skumulowanego cierpienia, no bo my zakładamy, no nikt z dzieciństwa nie wychodzi suchą nogą, niestety. I przechodzi ten proces transformacji, po czym odkrywa wszystkie kawałki siebie po przejściu przez proces zezłoszczenia się, wyrażenia tych emocji, no bo one gdzieś skumulowane są. Przychodzi pewnego rodzaju spokój, zrozumienie i akceptacja. I potem na bazie tego doświadczenia okazuje się, że ta osoba nie tylko, że mogła pomóc sobie, ale też może dzielić się tym doświadczeniem w różny sposób z innymi osobami, które są na tej drodze. I może się okazać, że to doświadczenie prowadziło ją, zupełnie w inne miejsce. My wszyscy jesteśmy stworzeni do życia w lekkości i w obfitości, tak? To jest to pragnienie serca, bardzo podobne mamy ze sobą, tylko jaka jest droga, jaki jest scenariusz dojścia, to już nie nasza sprawa. Chodzi o to, żeby nie utkwić w roli ofiary, przejść ten proces takiej złości, bo emocje nie znikają, one są, tak się zdarzyło, trzeba je przyjąć, trochę zaufać procesowi i puścić to i zacząć budować życie takiego, o jakim się marzy. Ja nie pamiętam, kto taką metaforę dał, ale jest taka historyjka, która o tym właśnie mówi, że jest dwóch braci, obydwoje wychowali się w rodzinie, w której był ojciec alkoholik. Jeden z nich powielił schemat i jakby wszedł w uzależnienia, natomiast drugi, jemu się udało zbudować szczęśliwą rodzinę. I zadano jedno i to samo pytanie obydwojgu. Jednemu zadano pytanie, jak to się stało, pytanie to samo, jak to się stało, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś. No i ten, który zachorował na chorobę alkoholizmu, odpowiedział, no nie miałam innego wyjścia, mój tata taki był. I to samo pytanie zadano temu drugiemu i on powiedział, no nie miałam innego wyjścia właśnie, dlatego, że mój tata taki był. I to jest ten moment, w którym jak przejdziemy proces takiego zezłoszczenia się, uznania krzywdy, bo chodzi o uznanie krzywdy, przepuszczenie jej przez siebie, dotknięcie tych wszystkich ran, ale pójście dalej. Czyli miałyśmy pierwszy etap, to jest również opisane w tej książce, bo cały czas do niej... Tak, jakby zauważenie. To jakie różne ty miałaś kobiety, z którymi rozmawiałaś, współpracowałaś jako life coach i mentorka zmiany. Tak. To historie z życia wzięte również z twojej praktyki, prawda? Tak, dokładnie tak. No jakby pierwszy etap, no to jest to spotkanie się ze swoim bólem. Ten rodzaj doświadczenia często prowadzi osoby do zmiany. Jakby nie szuka się zmiany, jak wszystko jest dobrze. Wtedy, kiedy coś ubiera, to jest informacja, że nie jest tak, jak być powinno. Czyli wracając do tego pierwszego etapu, jest taki etap zaprzeczenia, niedowierzania, a następnie gniewu, bólu. I jak możemy sobie radzić w tym etapie? Czy to trwa długo? Jak to wygląda? Jeżeli zawsze chciałam właśnie o tym powiedzieć, bo widzę, że wiele osób mówi o rozwoju duchowym o rozwoju samoświadomości jako takim czymś przyjemnym, a to się okazuje, że to jest ta taka najtrudniejsza część, to jest przejście po prostu przez ten własny ból, przez te własne emocje, przez ten żal, który był gdzieś zepchnięty i po prostu wybił, kiedy zdjęło się tą iluzję.
to jak długo to może trwać i jak sobie wtedy radzić, kiedy jesteśmy w bólu i w gniewie? To się nazywa, często przyjmuje różne nazwy, to można nazwać ciemną nocą duszy, tak? Bo to, że się chce żyć pięknie, obficie i lekko, no to jest jakieś wyzwanie duszy, tak? No bo to z tego wynika. Jak długo to trwa, to jest bardzo indywidualna sprawa. Zamrożone emocje są jakąś formą energii, tak? Trzeba się zwrócić nie ku myślom do końca, znaczy trzeba je zauważać, bo one mogą mieć taką tendencję do nakręcania się. Zwrócić się w kierunku ciała. To po prostu będzie być może takie poczucie rozpadania się. Może być taki moment, że wszystko traci sens. Czyli poczucie beznadziejności i Tak. to wpływa na każdy aspekt, a my musimy iść do pracy, my musimy zająć się dziećmi, domem i to na pewno jest dosyć trudny etap. Tak, to jest ten etap. Mamy do czynienia z takim rozpadaniem się. Człowiek w sumie nie wie, kim był albo kim jest, bo był w tej iluzji, był splątany w tą iluzję, więc właściwie to kim on jest bez tej iluzji. Tak, to jest taki proces, gdzie ta stara tożsamość budowana na tych kłamstwach, którymi żeśmy się karmiły, rozpada się, a nie ma jeszcze nowego. I to jest taki moment, kiedy do końca nie wiesz, kim jesteś. To jest często takie doświadczenie opisywane przez osoby, które są gdzieś też w depresji, nie? Które bardzo długo gdzieś tłumią emocje, więc jak sobie radzić? Można próbować po pierwsze zauważać myśli, zapisywać to, czyli wyjmować to z umysłu i zapisywać, żeby one nie zaprzątały głowę i zwrócić się, próbować się zwrócić bez pisania scenariusza ku życiu takim, jakim chciałabym, żeby ono było, bardzo stopniowo, bardzo delikatnie, zaprzeczaniu tym wszystkim przekonaniom, które budowały tą tożsamość. To oznacza, że mogą się wyłaniać różnego rodzaju pragnienia, marzenia, na które mówisz sobie tak, no bo wszystko jest możliwe. Trzeba zaufać procesowi, że to ma trwać tyle, ile potrzebuje, żeby trwało. Trzeba szukać też spotkania z drugim człowiekiem, ale takim, który gdzieś tam rezonuje taką pozytywną energią, który będzie nas wzmacniał w tym. I to będzie jakby zmniejszało się. Poziom natężenia, jeśli na czymś skupimy uwagę, nie uciekając od tego, jakby przyjmując takim, jakim jest, to traci na sile. Jeśli będziemy za bardzo na tym skupiać uwagę i ten potencjał naszej uwagi będzie zbytnio koncentrował się na tym, co jest trudne i taplał się w tym błotku ofiary, to paradoks jest taki, że tam też utykamy. Tak? Czyli musimy złapać gdzieś równowagę, przyjąć, że tak musi być. Jeszcze nie wiem, w którą stronę idę, ale sobie sprawdzam. Czyli na przykład taka sytuacja miała miejsce i okazało się w życiu zawodowym kobiety. I okazuje się, że ona nie wie dalej, co ma ze sobą robić. Tak, że nie wiem, pracowała, to się często zdarza, prawda, że kobiety pracują wiele lat w korporacjach, wykonując polecenia, natomiast tak bardzo duszą, bo to jest duszenie swojej własnej duszy, że to w którymś momencie eksploduje, pojawia się somatyzacja z ciała, pojawią się zaburzenia lękowe, ataki paniki, depresji, no i wtedy zaczyna się ten proces jakby cierpienia. Potem należy ciało przywrócić gdzieś do równowagi, często włączyć farmakoterapię i taką profesjonalną pomoc psychoterapeutyczną, ale to jest krok ku temu, żeby czasami zobaczyć, czego nie chcę w moim życiu. Na tym etapie można spróbować zobaczyć, czego nie chcę, tylko też jakby nie z poziomu lęku, tak? Czyli boję się czegoś, tylko jakich sytuacji, jakich relacji już nie chciałabym w moim życiu tak w sposób świadomy. I z drugiej strony pojawi nam się w opozycji, czego tak naprawdę chcę. Że chcę mieć autentyczne relacje, że być może nie potrzebuję tak dużo zarabiać, ale potrzebuję mieć bezpieczne środowisko pracy, tak? I jakby przyjąć, że to jest proces i na przykład dzisiaj potrzebuję tylko zrobić to, tak? Czyli skupiam swoją uwagę na dzisiejszym kawałku. Nie wybiegam, nie buduję scenariusza. W ogóle uciekam od budowania scenariusza. Ustawiam sobie myślenie, jak bym chciała, jak czuję. Bo to jest tak, że umysł będzie nam podpowiadał jeszcze z tego starego scenariusza. Tak, trzeba umieć to odsiewać i też nie brać pod uwagę innych, nie porównywać się z innymi, Tak. bo to jest chyba taka też ucieczka w poczucie winy. Jeśli widzimy, że ktoś był w takiej samej sytuacji, poradził sobie lepiej, my to widzimy w social mediach i mamy poczucie winy, że no możemy zawsze więcej, znowu nam nie wychodzi i jest po prostu... Tak, Kasia, dokładnie, kompletnie wyłączamy kompletnie porównywanie, wyłączamy konkurowanie.
to pozbawia energii. Skupiasz się wtedy na tym, żeby wypaść od. A tu chodzi o to, żebyś robiła w życiu to, do czego zostałaś stworzona. I teraz, jak pojawiają się twoje marzenia i one są bezczelnie fajne, lubię w ogóle słowo bezczelnie, polubiłam je bardzo, te marzenie jest takie bardzo konkretne, że chciałabym wydać jakąś książkę, że chciałabym stworzyć jakiś kurs i widzisz siebie wydającą tą książkę, że chciałabym, żeby te pieniądze przychodziły do mnie lekko, to umysł będzie ci mówił, masz w portfelu 10 zł, w tej rodzinie to się nikomu nie udało. Więc wtedy grzecznie chodzi żeby zauważyć, że taka myśl jest, powiedzieć: dziękuję bardzo, ja jestem teraz w sklepie, gdzie wybieram sobie to, na co mogę sobie pozwolić, i zostawiasz sobie to marzenie, widzisz je i robisz wszystko, ale bez presji, żeby tam dojść małymi krokami. Tak? Po czym poznać, że wracasz do siebie, to będzie takie fajne uczucie, że jeżeli odkryjesz marzenia i pragnienia, które dla mnie są głosem Boga w sercu, tak jak intuicja, tak takie pragnienie w sercu jest głosem Boga, który mówi do nas przez nas, to poczujesz, że jak już powiesz temu umysłowi: słuchaj, to jest moja sprawa, to akurat teraz to nie jest twoja rola, potem zaprzęgnę cię do pracy, teraz ja, to masz wybór. Zobacz, to po pierwsze wraca do ciebie kwestia wyboru, czyli jakby masz tą wolność decydowania, ale pojawia się taki, spokój, takie przyjemne uczucie. A jeśli kroczysz drogą, która wydaje ci się, że jest twoja, a jest nacechowana oczekiwaniami innych, to ona idzie strasznie tak mozolnie. Tak jakbyś po prostu szła pod wiatr, wiejąc 50 km w godzinę. Tak, jak właśnie pojawia się to porównywanie. I to jest taki, to nie jest twój kawałek i to jest taki, pojawia się i strach, i jakby zdejmujesz te oczekiwania i robisz to, co do ciebie. Musi się pojawić tu element zaufania sobie i zaufania procesowi, tak? Jakby wracając do siebie po tych trudnych, różnych doświadczeniach, gdzie każdy ci mówił, co masz robić, to dzisiaj to ty jesteś tym guru w takim sensie pozytywnym i nie egoistycznym, takim egocentrycznym, ale w takim zdrowym znaczeniu, no bo kto ma ci powiedzieć, co jest najlepsze dla ciebie? No, dużo osób szuka właśnie takiego potwierdzenia, że od kogoś, kto się wydaje mądrzejszy, bardziej zaawansowany w tym, co robi, taka osoba, która osiągnęła dużo więcej, żeby ktoś mógł zobaczyć w nas to, co my nie widzimy. I powiedzieć nam, co mamy robić, do czego mamy potencjał. A tak naprawdę to nadal nie jest to, co wychodzi z głębi nas. Tak, zobacz, pytasz osoby. Nadal jest spełnienie oczekiwań. To jest po prostu osoba widzi nas przez jakiś pryzmat i żebyśmy nigdy o tym nie zapominały, że tak jest, że nikt nas nie zna tak, jak my znamy siebie samą. I zawsze, nawet jak ktoś na nas patrzy, to zawsze przez swój filtr i może widzieć w nas zupełnie coś niedopasowanego, coś, co jemu pasuje, że pasowałoby do nas. I dlatego nam to radzi, to mówi, dlatego tak nas widzi. Ale to nadal nie jest prawdą o nas samych, u źródła po prostu. A zobacz, co powiedziałeś, u źródła, czyli u duszy. Idziesz do takiej osoby i często te osoby roztaczają, to jest taka próba też dobudowania sobie do ego, tej sprawczości, że ja wiem, jak rozwiązać twoje problemy. No nikt nie będzie ich wiedział lepiej niż ty. I zobacz, ja teraz tak sobie pomyślałam, że idziesz z czymś, co czujesz, że wyrywa się z poziomu duszy, tej jaźni, takiego bardzo głębokiego, do kogoś, zwracasz się do umysłu jego. No absurd. I na tym poziomie to jest. Druga osoba może ci pomóc zobaczyć, może ci pomóc nazwać, ale odpowiedzialność za to, i to może być też problemem, bo ludzie się boją brać odpowiedzialności. Wyslanie przed porażką, są różnego rodzaju autosabotaże. No co się stanie, jak się pomylę? No to się pomylę. Ale ludzie się tego boją, bo jeśli na przykład doświadczenia w przeszłości były takie, że ta porażka albo ta pomyłka była związana z jakąś ogromną stygmatyzacją, z jakimś wyśmianiem, no to znowuż mechanizm będzie chciał w tobie obronić cię przed tym. Ale co się stanie, jeśli ktoś uzna to za śmieszne? No, niech się wstydzi ten, kto widzi. Zobacz, nic się nie dzieje. To, jaką ty nadasz temu ocenę, to jest jej sprawa. To tak, jakbyśmy mieli się przejmować plotkami, które różne osoby mogą wypowiadać na nasz temat. Po pierwsze, nie mamy wpływu, co powiedzą. Po drugie, więcej to mówi o nich niż o nas samych. Czy mamy jakiś na to wpływ? Możemy się odwrócić, powiedzieć: okej, no, jakiś ciekawy punkt widzenia, tak? Ja mam swój własny. Jest 8 miliardów ludzi na świecie i jakie ma znaczenie jedno słowo wypowiedziane spośród 70 000 myśli dziennie? Spośród wielu bardzo miłych, nie wiem, czy komentarzy, czy opinii, no mój mózg się tak zafiksuje, że będzie, mieli w głowie tą nieprzychylną dla mnie, nie wiem, opinię, czy zdanie. No po co? No ale tak jak mówiłyśmy, że tak naprawdę nikt cię nie zna, takiej jaka jesteś naprawdę, tych prawdziwych intencji, więc właściwie
nie ma to żadnego znaczenia, że ktoś odbiera. To jest bardzo często przez jakiś filtr, przez ból, przez przekonania, przez humor danej osoby. I bardziej to jest dla niej informacja, dlaczego tego hejtera triggeruje jakaś pani w internecie, która się wyświetliła. To jest informacja dla niego. Odwróćmy to, czyli ktoś na przykład wypowiada niekorzystną dla ciebie opinię i ciebie to po prostu rozwala. Co to mówi o tobie? Czego ta informacja chce cię nauczyć? Co ci chce powiedzieć? Co masz do zrobienia? Tak? Czyli co, nie czujesz się dość pewna siebie? Gdzieś tutaj dotykamy udawanej pewności siebie. Natomiast najwięcej w życiu nauczyły mnie najtrudniejsze sytuacje. Najwięcej zabrałam dla siebie w sytuacjach, kiedy moje cierpienie było najgłębsze. Tylko że nie zostałam w nim. Przyjęłam je w sposób świadomy. Przyszło wraz z procesem, że z zauważaniem, że pewne rzeczy, które robię, nie prowadzą mnie do zmiany życia, więc musiałam zmienić czasami myślenie, czasami otoczenie, czasami perspektywę i moją własną drogą, bo każda z nas ma własną, metodą prób i błędów, mówiłam, po prostu sprawdzam i doświadczam. Prawo do popełniania błędów jest prawem dla mnie nowym. Ja bardzo długo różnych rzeczy nie wypuszczałam na światło dzienne albo nie szłam za nimi z uwagi na to, że wydawały mi się nie dość dobre, nie dość kompletne. A przyjęłam zasadę, że są wystarczające na dzisiaj. I to też nie jest tak, że siadam na tych laurach, tylko jakby pojawia się we mnie taka przestrzeń akceptacji na to, co jest. Natomiast jeśli widzę, że coś ma takie negatywne wibracje, takie negatywne emocje, to jakby odwracam się od tego. Zła, wszelkiej walki ja nie zmienię. Dam taki fajny przykład, bo taki proces we mnie ostatnio nastąpił. Jest dużo takich tematów, które były dotychczas związane z walką o mnie, o sprawiedliwość dla mnie w moim prywatnym życiu. Dość grube kawałki i ja odpuściłem. Jakby widziałam, że próba, nawet jeśli mam przekonanie pełne co do tego, że zostałam skrzywdzona i uznałam tą krzywdę, jakby walka o to, żeby zostało to uznane, kosztowała mnie tak masakrycznie dużo energii, przez to ja nie miałam siły na inne miłe, fajne rzeczy, ona zabierała mi całą energię. I ja się poddałam i uznałam, że chodzi o to, że to nie ja piszę scenariusz tego, jak ma się dalej potoczyć. To, co muszę zrobić i uważam za stosowne, robię, natomiast odpuszczam walkę. Nie siedzę już w tym kawałku sędziego. Dla ciebie słabości, takie opuszczenie. Nie, wręcz przeciwnie, przekonanie, że prawo karmy, no wszyscy wiemy, jak pościelisz, tak się wyśpisz, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. No, jest jakaś pewna magnetyczna prawda w tym, po prostu tak jest i wszystko, co dobre wraca i wszystko, co złe wraca i ja odpuszczam. Jakby nie można przeskakiwać tych etapów, jak się odkrywa te różnego rodzaju kłamstwa, to przychodzi, ja to mówię, żeby pokazać, że ten etap, kiedy się rozpada, jest trudny, tak? I trzeba wszystko przyjąć, nie da się przeskoczyć tych etapów, każdy z nich jest dość ważny i przybliża cię do tej prawdy o sobie, do tego zaufania sobie, bo wtedy przestajesz kroczyć tą ścieżką innych. Czyli ten etap drugi bólu jest chyba ten najbardziej wymagający energii i tego zrozumienia, dania sobie czasu, współczucia, szukania informacji, poszukania pomocy, czy to u terapeuty, czy to w jakichś technikach, może medytacyjnych, może w journalingu, może na terapii, albo grupowej, albo 1 do 1. A trzeci etap to jest już ten spokój. Ten etap, kiedy zaczyna się fundament tworzenia nowej tożsamości, jak to nazywa, indywidualizacją, chyba tak dobrze, jeśli nie przekręciłam. To jest taki etap, w którym pozwalasz z pomocą często innych osób na ułożenie sobie tego wszystkiego w głowie, w dojściu do procesu akceptacji. Po prostu układanie tych klocków, żeby móc na nich dalej budować życie zupełnie inne, podejście inne niż było do tej pory, zupełnie oddzielone od tej iluzji. Jeszcze z taką myślą, że czasami mogą wracać jakieś te schematy, których się było wyuczonym, te przekonania, więc trzeba na bieżąco na pewno weryfikować to, czy działam dalej z poziomu tego, kim byłam kiedyś, czy teraz działa już ta nowa osoba, która ma taką świadomość, że to jest przeszłość i żeby złapać się na tym, żeby nie reagować automatycznie. Tak, i temu właśnie służy ta praca wychodzenia ze starego i wchodzenia w nowe, czyli tak jak są myśli automatyczne, czyli jeżeli jest jakiś trigger, to natychmiast w głowie, czasami są to ułamki sekund, pojawia się myśl, zanim od razu emocja. I praca polega na tym, żeby się zatrzymać. I te odstępy pomiędzy zatrzymaniem się będą coraz krótsze, aż stare myślenie zostanie zastąpione nowymi nawykami. I tak to się mniej więcej dzieje
przechodzi potem to w taki etap sięgania do swoich zasobów, czyli następuje proces. Wygląda pięknie i brzmi fajnie. W końcu coś, co jest zwrócone do nas, a nie do świata, do oczekiwań innych. Takie kopanie w sobie, swoje kopalnie złota w środku, tak? Tak, no bo też nie można się, życie się gdzieś toczy, nie? Tak jak powiedziałaś, że się idzie do pracy, więc fajnie też jest zobaczyć, że to, co istnieje, to jest tu i teraz. Czyli nawet łapanie się na myślach i zobaczeniu, że mój umysł już pisze scenariusz, no to już jest takim kawałkiem bardzo przyjemnym, że wcale nie muszę tam siedzieć. I to się robi trochę czasami na miękkich nogach, w takim niedowierzaniu, tak? Że może być fajnie, że wszystko, co najpiękniejsze jeszcze się nie wydarzyło, bo to jest inne od tego, co znasz. Ale świat nie jest takim często, jakim nam się wydaje, kiedy wychodzimy z trudnych domów, z trudnego dzieciństwa. Tak jak powiedziałam, nikt stamtąd nie wychodzi suchą nogą. I trzeba znaleźć swoją drogę uzdrowienia, bo tam są rany tak naprawdę. Nie? Z tych ran wynikają później różne schematy myślowe, to stąd te triggery gdzieś tam dochodzą, stąd są różne relacje. Ty zmieniając siebie, zmieniasz świat tak naprawdę. Nie trzeba zmieniać świata. Przez to, że ty się będziesz zmieniała w środku, to będzie na zewnątrz powodowało, że te okoliczności też będą inne. Nie będzie takiego siłowania się i większa taka bezczelność w sięganiu no bo każdy ma do tego prawo. Tak, kreowania. Zobacz, my wracamy tak naprawdę do pierwotnego prawa, którym została obdarzona każda osoba, niezależnie od tego, w co wierzy, czy wierzy w Boga takiego transcendentnego, czy w wszechświat, czy w energię, czy w Boga osobowego, to ona wraca do podstawowego prawa, o którym też pisał Viktor Frankl w książce Człowiek w poszukiwaniu sensu, prawo wyboru. Wewnętrznie zawsze jesteś wolna. Co wybierasz? Myśl leci. Jaką ocenę temu nadajesz, jaką wagę temu nadajesz, ten trudny proces przywraca ci taką moc twórczą i kreację. Do tego, że to już od ciebie zależy. Niezależnie jak długo w tych latach tam siedziałaś, to się okazuje, że wszystko jest dla ciebie, a ty możesz tylko zdecydować, co wybierasz. Możesz wybrać na przykład, co ja też zrobiłam po byciu w dość długim, trudnym małżeństwie, usadzenie się w roli ofiary, nie? Siedzenia dość długo, nie robienia tego z pełną świadomością. Ja po prostu nie miałam tej świadomości, że ja w tym stanie jestem, karmiąc się różnymi dość trudnymi emocjami, pogrążałam się i zamykałam siebie, karłowaciałam w jakiś tam sposób, aż przyszedł ten moment, kiedy to cierpienie jest zbyt duże, no i wtedy się szuka tej pomocy. Jak już wejdziesz raz na tą drogę, kiedy zobaczysz, przejdziesz ten prawdziwy proces rozpadu tej tożsamości, kiedy zobaczysz, że to życie cię tak uwiera, że tu już nie masz pomysłu i pozwolisz się rozpaść, bo to, czego się ludzie boją rzeczywiście, to boją się, że się rozpadną, tak jak te małe dzieci, wiesz, tylko dzisiaj jesteśmy dorośli, mamy wokół siebie dobrych ludzi i zasoby i trzeba wierzyć, że jak przychodzi ten moment, to Bóg, Wszechświat doskonale wie, że to jest najlepszy moment dla ciebie, bo już masz zasoby do tego, żeby sobie poradzić. Czyli teraz sobie na pewno poradzimy, teraz przeżyjemy. Po prostu wtedy dbalibyśmy się jako dzieci, bo byliśmy zależni od innych, a teraz nasze życie od nas zależy. Nasze życie od nas zależy. Zapominamy po prostu czasem, że możemy sobie pozwolić na zmiany, możemy sobie pozwolić na porażki, ale po to, żeby też wyciągać dalej lekcje i uczyć się. I właśnie na tym to polega, że czasami może nawet bardziej, już osiągniemy jakiś cel, to może tak naprawdę bardziej ciekawsza była ta droga niż samo posiadanie tego celu, bo jak się ten cel osiągnie, to już nas to spędzi, już byśmy coś jeszcze więcej, więc tak naprawdę taka radość z tego celu może być krótsza, to takie jakby rozpływanie się w osiągnięciu tego celu jest krótsze niż pewnie sama droga, która na pewno była bardzo ciekawa. Myślę, że każda osoba z perspektywy czasu mogłaby znaleźć właśnie w tych słowach taką prawdę, że tak właśnie jest, no i po prostu to też nas napędza dalej. A żeby je żyć, to trzeba je doświadczać. Trzeba wychodzić ze strefy komfortu, trzeba robić te rzeczy, których dotychczas nie robiliśmy, jeśli czujemy w sercu, że to jest nasz kawałek. Odważać się, narażać się. Jeśli na przykład jest głęboka rana odrzucenia czy porzucenia, bo to jest często doświadczeniem i kobiet, i mężczyzn. To przeżycie pełni w sposób świadomy tego bólu, odrzucenia, a relacje romantyczne często do tego prowadzą, czyli natrafiamy dokładnie na tą osobę, która wywoła w nas tą ranę nieuzdrowioną, a my chcemy ten cykl tej relacji zamknąć w taki inny sposób, narażając siebie na utratę siebie i swoich granic, naginamy się do tej rzeczywistości bycia dla kogoś bardziej niż dla siebie, ale zatrzymamy się i zobaczymy, że ale ja tu jestem ważna, no to w sposób taki intencjonalny otwieramy się na doświadczenie tego bólu. Że po pierwsze my pozwalamy, tak, pozwalamy na przekraczanie granic, ale już tak się nie decydujemy. I pewne relacje
Pewne sytuacje skłonią nas do tego, że właśnie kończymy z nimi. Mówimy stop, ja tak nie chcę, ta osoba nie potrafi odpowiedzieć, tak żeby znaleźć ten wspólny środek, żeby potrzeby jednej i drugiej osoby były zaspokojone i coś się kończy i to boli. Myślę, że potrafimy potem łatwiej działać, po prostu łatwiej też. To już nie wraca. Wraca poczucie pełnowartościowości, które zawsze w nas było, bo ego potrzebuje nadbudowywać wartość poprzez zasługi, poprzez osiągnięcia, poprzez porównywanie się właśnie, nie? To, co powiedziałaś. A tak wraca taka kompletność. Zaczyna się budować relacje z pozycji pełni. Nie szukamy drugiej połówki, bo jesteśmy kompletnie już na tym poziomie. Jeśli wychodzimy z domu jako gryzek, nie? Albo jak pogryzione jabłko, to szukamy tego dopełnienia w drugiej osobie. I to zawsze jest katastrofa. Większość z nas nie ma tej świadomości. Dlatego się mówi, że nie możesz dać nikomu tego, czego sama nie posiadasz. Więc jeśli nie jesteś pełnią w sobie, w ukochaniu siebie, a to jest też proces, ja też się tego uczę, nie mówię to z pozycji, która absolutnie nie ma sobie nic do zarzucenia, też na tym pracuję i próbuję ukochać się tak, jak potrafię najlepiej. Ale ja rozumiem już, że nie można szukać niczego w sobie. Jakby wtedy samo do ciebie przychodzi. Przychodzi do ciebie dokładnie to, czym emanujesz. Jeśli emanujesz spokojem, pełnią, miłością, to do ciebie przyjdzie, bo jakby osoby po tej drugiej stronie, które próbują w sposób nieświadomy czasami używać innych, tak, do zaspokojenia swoich potrzeb, nie mają szansy się przeczyć. Ty możesz się czymś podzielić, ale już się nie rozdajesz. Przestajesz się rozdawać. Cenisz swoją wartość, cenisz swój czas, to się przekłada na pracę. Jeżeli ktoś pracuje w swoim zawodzie, to się zmieniają stawki godzin, jakby ceni, tak? I to nie wynika wtedy z porównywania się do innych, tylko z wartości, którą dana osoba gdzieś czuje. To wszystko się... I takie słowa właśnie, które przychodzą mi teraz do głowy, to wygląda to na życie satysfakcjonujące, spełnione i kompletne, to co mówisz. Jeżeli to jest taka nagroda, to jest ten ostatni etap, kiedy radzimy sobie z iluzją, to naprawdę jest warto. Jest nad czym pracować. I nie się właśnie tego, że coś się rozpadnie, tego, że będziemy musiały na nowo coś budować, bo może właśnie zbudujemy sobie takie życie, taką relację ze sobą, relację z innymi, dla których naprawdę warto było to zrobić. Może to będzie ten cały nasz sens tego życia, czego doświadczyłyśmy. Więc myślę, że warto stawać się kobietą kompletną. Warto, tak. Bo ona jest połączeniem duszy, emocji i ciała. Jest kompletna. Jeżeli jest cudem, ciało, umysł, dusza. Tak, jest cudem i w jej życiu zdarzają się cuda. Tylko one są takie naturalne. Ona czeka nie czekając, ona spodziewa się nie spodziewając. Ona jest. Jakby to się zamyka wtedy w tym słowie takim wielkim jestem. Dość tak górnolotnie to brzmi. Bo chodzi o to, żeby dać sobie prawo do tego, że wszystko, co najpiękniejsze, jeszcze się nie wydarzyło. I każdy kolejny dzień będzie oczekiwaniem na ten cud. I te cuda się będą zdarzały. Nie po to, żeby pokazać innym, zobacz, nie? Udało mi się, tobie się nie udało. Nie. Taki proces lekkości i jakby nie da się też tego potem ukryć, tak? To tak świeci na zewnątrz. My wszyscy jesteśmy stworzeni do życia w obfitości. Nie zmienimy zła, który jest na tym świecie. Zobacz, opór rodzi opór, nie? Zasada w fizyce, tak? Jak się naciska, no to ten opór jest większy. Odpuszczenie, uwolnienie. Trochę jak ze starym domem, jak ma już taki zgniły fundament, no to czasami nie ma sensu doklejania kolejnej gdzieś tam cegiełki, trzeba wszystko zburzyć i można zaufać jedynie tym osobom, które ten proces gdzieś tam mają za sobą. Jestem szczęśliwa, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, natomiast odkrywam sobie marzenia. Nadałam sobie prawo wyboru, dam sobie prawo do marzeń i są takie momenty, przebłyski. Mówię, Boże, to jest takie cudowne. Ja sobie teraz mogę po prostu wybrać, co chcę. Jak dziecko czuję się, tak? Ja też właśnie odkrywam różne rzeczy, które sprawiają mi radość i nawet nie są do końca użyteczne, ale są po prostu przyjemne i tak jak ty się czuję, jak w sklepie z cukierkami po prostu, że... Tak, i tak się czuję, i to mi daje ogromną gdzieś radość. Wtedy tak naprawdę życie nam się przydarza, bo życie nam się przydarza, nie? My tak naturalnie oddychamy i zaczynamy mieć taką wolność i akceptację tego, co przychodzi. I jeśli my jesteśmy tak nastawieni na te jednak pozytywne rzeczy, na tą wiarę w to, że ten świat jest naprawdę dobry, sprzyja, to on naprawdę sprzyja. I to nie są puste frazesy. Warto wybierać to myślenie wspierające. Wtedy naprawdę będzie nam lżej. I warto wybierać ludzi w sposób świadomy, którymi się otaczamy. Będąc dzieckiem, nie miałyśmy takiego wyboru. Ale tak jak powiedziałam na samym początku, trzeba przyjąć, wyrazić złość, przyjdzie taki etap, że się im jeszcze wybaczy, a jak się dorzuci tą perspektywę, którą ja też nie wymyślałam, gdzieś usłyszałam, że ktoś dostał 5% tej miłości, ale tobie dał 8%, to zobacz, jak to wygląda, nie? Wygląda lepiej, tak? W ludziach jest pęd taki do tego, żeby stawać się lepszym i nigdy nie wiemy,
jak to jest być w ich butach. Tak jak myśmy powiedziały, że druga osoba nie ma pojęcia, co dla nas jest dobre, to w tych trudnych sytuacjach dobrze też puścić to światło, reflektor tego światła na tą osobę, od której doświadczyłyśmy krzywdy. Ale puśćmy ją wolno. Nie ma co walczyć. Zróbmy, co do nas należy z taką intencją, że to jest po prostu nasz obowiązek, nie? Jakiś moralny, tak, ale odpuśćmy walkę. Życie odda nam z nadmiarem. Tak po prostu jest. To pewne zasady, którymi się wszechświat, relacje rządzą i my możemy przyjąć, że tak jest, albo możemy przyjąć, że świat jest zły i też tak będzie. Więc to nasz punkt widzenia będzie kreował. Trzeba sobie oddać sobie, albo nadać na nowo, albo po raz pierwszy dać sobie prawo wyboru, że ja chcę, żeby moje życie wyglądało tak. To Właśnie, pierwotne prawo, o którym wspomniałaś. dokładnie tak. Wszyscy na samym końcu wracamy po różnych przejściach w życiu. Tak. Dziękuję Ci pięknie za rozmowę, Moniko. I dziękuję wszystkim kobietom, które towarzyszyły nam na dzisiejszej kawce na przebudzenie. Zapraszamy do oglądnięcia poprzedniego odcinka razem z Moniką i do następnych wspólnych spotkań online przy kawce.